No cześć Iwoneczko. Cześć, witam Słuchajcie, cię serdecznie. ja Wam chciałam przedstawić, a może trochę Iwonka mi pomoże przedstawić się. To jest Iwonka. Ja jestem obecnie teraz w Kenii, a Iwonka mieszka tutaj od ponad 10 lat. Zgadza się? No może powiedz Iwonka, dlaczego Ty tu mieszkasz? O co chodzi? Mieszkam, troszeczkę. tak, pokrótce. Mieszkam dlatego, że zakochałam się w Kenii na zabój. Uważam, że jest to najpiękniejsze, najlepsze miejsce na świecie. Przyjechałam tutaj przypadkowo jako turystka i po prostu Kenia weszła mi tak głęboko w krew, że nie mogłam o niej zapomnieć. I postanowiłam zrobić wielką rewolucję w moim życiu. No właśnie, i ta rewolucja, tak jakby zakończyła się tym, że póki to co widzę, Iwonka jest właścicielem. Tak, jestem właścicielem małego butikowego hotelu Somrisa, położonego przy najpiękniejszej, piaszczystej, bialutkiej plaży na świecie. Tak, Diani, tak? Diani, Tak to się wymawia, Diani. Dokładnie, my już jesteśmy poza granicą Diani. Nasza plaża nazywa się Galu Beach, ale tak dokładnie to jest przedłużenie. Tak, Diani. No to teraz moje pytanie, czyli parę słów wstępu o Iwonce. A, Iwonka jeszcze, z takiej ciekawostki, jeszcze tutaj przedstawiając Iwonkę, muszę powiedzieć, że miłością Iwonki oprócz Kenii też jest twój partner, jak ma na imię? Mój partner ma na imię Asad, jest Kenijczykiem, Hindusem, w czwartym pokoleniu jego rodzina mieszka w Kenii i poznaliśmy się właśnie po tym, jak ja już przyjechałam do Kenii, bardzo romantycznie na plaży. Ale tutaj? Tutaj, tak, tutaj. Wow, super. Teraz pierwsze takie moje pytanie to jakie emocje i uczucia spowodowały, że zechciałaś w ogóle zamieszkać tu w Kenii? Albo co Cię może, nie wiem, wygoniło z Polski? Dlaczego się zdecydowałaś? No jednak trochę daleko od Polski, prawda? To nie jest tak, że na weekend sobie wpadniesz do domu i zobaczysz się z rodziną, ze znajomymi, prawda? Tylko to jest jednak trochę dalej. Jest odległość, to prawda. Z Polski nic mnie nie wygoniło, ale potrzebowałam zmiany. Tak? Przepracowałam przez kilkanaście lat w konsultingu i była to straszliwie ciężka praca, czułam się już wypalona i do tego to nie było, konsulting to nie było to, o czym marzyłam. Tak? Chciałam zawsze robić coś innego, kochałam przyjmować gości, kochałam dla nich gotować i stąd pomysł na hotel. Tak? To udało mi się po prostu połączyć, udało mi się tak naprawdę spełnić po prostu swoje marzenie o robieniu tego, co kocham robić, a co jest dla mnie też sposobem po prostu na życie, na przetrwanie. Tak? Ale dlaczego tutaj to trochę przypadek, bo ja przyjechałam jako turystka w 2002 roku. Notabene miałam pojechać na Malediwy, a pani w biurze podróży odradziła mi Malediwy i powiedziała, że tutaj będzie fajniej. Wow. I w momencie, kiedy wylądowałam w Kenii, wysiadłam z samolotu, wiedziałam, że po prostu to jest to miejsce, którego szukałam całe życie. Więc trudno powiedzieć też o czymś takim racjonalnym, co zadecydowało o tym, że to jest Kenia. Ale naprawdę to było tak, że jak wysiadłaś z samolotu, to już wiedziałaś, że... Poczułam, że to jest to. Poczułam, że to jest po prostu super miejsce, mające naprawdę swoją magię. Nie myślałam jeszcze o tym w momencie, A gdzie lądowałaś? W Nairobi? W Nairobi. Wyobraź sobie, że w Nairobi ten po prostu zapach Nairobi, ta temperatura, absolutnie mnie oczarowały, bo do dzisiaj uważam, że Kenia ma bardzo, bardzo specyficzny zapach. Wow. Po prostu połączenie tych ziół, połączenie, nie wiem, zapachu ziemi, powietrza. Ja wiem, to są takie rzeczy, które ciężko nie da opisać. Tak, po prostu to trzeba tu przyjechać i poczuć. Tak? To absolutnie prawda. trzeba tego doświadczyć samemu. No i wtedy właśnie przyjechałam jako turystka, przyjechałam następnie z Nairobi, przyjechałam tutaj do Diani i zakochałam się w tej plaży, ale jeszcze to nie był ten moment, że wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę. Wróciłam do Polski i po prostu nie mogłam zapomnieć o Kenii, tak? I wszystkim opowiadałam, jak tutaj jest wspaniale, jak tutaj jest cudownie. I moja przyjaciółka powiedziała: tyle opowiadasz o tej Kenii, choć pojedziemy jeszcze raz, chciałabym zobaczyć, jak tam rzeczywiście jest pięknie. I w momencie, kiedy żeśmy tutaj razem wylądowały, ten pomysł właśnie o przeprowadzce, o hotelu zaczął nabierać realny kształt. Czad.
Ja nie będę tak bardzo w szczegóły tutaj wchodzić, bo też nie mamy za dużo czasu, nie chcę Cię tutaj, wiem, że jesteś zapracowaną tutaj kobietą taką, że Pod jakim względem, powiedz mi, mieszka się tutaj łatwo, a pod jakim trudno tutaj w Kenii? Okej. Łatwo, bo jest zawsze piękna pogoda i ludzie są nieprawdopodobnie pozytywnie nastawieni do życia. I ten ich optymizm, że zawsze będzie dobrze, że wszystko będzie ok, po prostu dodaje skrzydeł, dodaje energii i po prostu chce się żyć, tak? I właśnie pogoda, to, że rano człowiek otwiera oczy i widzi słońce, i widzi tą plażę, widzi tą zieleń wokoło, znowu chce się żyć, tak? Chce się żyć, chce się wszystko robić. Plus uśmiech, tak? Uśmiech zawsze na twarzy ludzi. Więc to jest coś, co... No właśnie, tu przepraszam, że Ci przerwę, bo właśnie jak myślisz, skąd taki paradoks wynikający, że no z jednej strony wiemy, że Kenia jest biednym krajem, tak? Że żyją tu naprawdę biednie, nawet jak ja jechałam przez tą Mombasę, naprawdę bardzo biednie. A z drugiej strony mówisz, że oni są tacy optymistyczni, z uśmiechem na ustach, tak? Że potrafią jakieś parę słów powiedzieć i to Ci uskrzydla. Tak. Skąd? Jak to się dzieje? Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to wynika z natury Kenijczyków, że oni za bardzo się nie przejmują problemami. Żyją dniem dzisiejszym, tym, co jest tu i teraz. Nie martwią się tym, co będzie jutro, co przyniesie, nie wiem, przyszły tydzień, przyszły miesiąc. Po prostu doświadczają tego, co jest tu i teraz. I wydaje mi się, że jest to lepsza metoda na życie niż takie nasze europejskie podejście, że my bez przerwy wszystkim się martwimy, tak? Bez przerwy coś nam się nie podoba. A tutaj po prostu, nie wiem, no drobna rzecz Cię cieszy, tak? Tak, no, umartwianie, Tak. czyli zapominanie o życiu, żeby żyć, tylko się umartwiasz, czyli idziesz w stronę. Dokładnie, albo myślisz o przyszłości czy coś. Kenijczycy żyją tu i teraz. Z wielkim uśmiechem na ustach. Natomiast zapytałaś też, co jest trudne. Tak, co jest trudne. Jest sporo rzeczy trudnych, szczególnie jeżeli chce się prowadzić biznes. Bo jeżeli przyjeżdża się tutaj jako turysta, to uważam, że to jest po prostu raj na ziemi i będzie się tutaj wracać, tak? Albo przynajmniej będzie się miało zawsze cudowne wspomnienia. Natomiast jeżeli żyje się tutaj na co dzień i prowadzi się biznes, to niestety jest bardzo dużo wyzwań, z których największym jest potworna korupcja. Potworna. Z którą człowiek się spotyka po prostu na każdym kroku, na każdym szczeblu załatwiania różnych rzeczy. Poza tym potworna biurokracja, straszliwe podatki, do tego stopnia, że w zeszłym roku rząd próbował opodatkować nawet straty, które ponieśliśmy w związku z COVID-em, więc to już jest... Prawda? To ciężko w to uwierzyć, ale był taki pomysł. Na szczęście gdzieś on tam rozpłynął się w powietrzu, ale to jest trudne. Też do pewnego stopnia na początku dużą trudność sprawiała mi mentalność ludzi. Właśnie takie to nieprzejmowanie się, które teraz uważasz za zaletę. Którą teraz uważam, to jest co innego właśnie w pracy, co innego w życiu, tak? W pracy to pewne takie my tutaj to mówimy pole, prawda? Powoli, Powoli. Więc to jest wszystko fajnie, jeżeli się jest na wakacjach, a jest troszeczkę trudniej, jeżeli chce się coś właśnie w hotelu czy w pracy wyegzekwować, prawda? Więc właśnie to też ta radość i ten optymizm, wszystko ma też tak jakby dwie strony medalu są, prawda? W życiu wszystko chyba. Natomiast właśnie to też mój mąż bardzo mi pomógł właśnie zrozumieć, tak? Zrozumieć mentalność ludzi, ich podejście do życia, w jaki sposób z nimi rozmawiać, w jaki sposób właśnie wydawać, powiedzmy, polecenia, żeby to było zrozumiałe. Okej, ale uchylisz rąbka tajemnicy? Jak z nimi się rozmawia trochę inaczej? Bardziej na zasadzie, przede wszystkim tak, nie można, nie wiem, krzyczeć, czy denerwować się, czy niecierpliwić, tak? Jakakolwiek oznaka niecierpliwości zostanie bardzo źle odebrana. Jeszcze bardziej spowolni. I praktycznie można w ogóle nie uzyskać tego, co się chce. Więc trzeba właśnie też podchodzić z humorem, więc na przykład najlepiej właśnie z uśmiechem, z żartem,
wyjaśnić, co by się chciało, no i kontrolować. No i też kontrolować. Więc nie można założyć, że po tym jak poprosiło się o wykonanie czegoś, to zostanie wykonane tak, jak my sobie wyobrażamy. Za jakiś czas trzeba przyjść i sprawdzić, na jakim etapie i jak to wszystko po prostu przebiega. Okej. A co znaczy dla Ciebie słowo sukces? Iwonka? Co to jest sukces i czy Ty odniosłaś sukces? W 100%. W 100% uważam, że po prostu sukces to jest szczęśliwe życie. To jest wtedy, kiedy Ty czujesz się szczęśliwa i spełniona. I to zdecydowanie udało mi się uzyskać. Jakby nie żałuję tego, nie żałuję tej decyzji o przeprowadzce, nie żałuję tej decyzji o zmianie, prawda, mojej pracy z doradcy podatkowego na hotelarza. I sukcesem jest właśnie to, że rano wstaję i chce mi się żyć. Chce mi się żyć, że po prostu otwieram okno, witają mnie moje psy i mam od razu po prostu uśmiech od ucha do ucha i chce mi się. Po prostu chce mi się żyć, chce mi się pracować. Cieszę się na myśl o tym, że jest kolejny dzień, że przyjadą goście. Uważam, że po prostu nie można marzyć o niczym więcej. Cudownie, bo tak sobie myślę, że po drugiej stronie jest multum ludzi, którzy wstają rano i mówią, no, że znowu do roboty, znowu ten sam dzień, prawda? Ja tak miałam, a niestety, Ty tak pracując w pięknie o tym koncercie. mówisz, że tak się cieszysz tutaj tym byciem. Dokładnie. Wow, aż mi ciarki przeszły. Naprawdę super. No, to jest to. Okej, a jakim swoim cechom zawdzięczasz ten sukces? Upartości. Upartość. Bo podejrzewam, Determinacji. że tak. Podejrzewam, że wiele ludzi też widząc te trudności właśnie związane z tym chociażby z budową tutaj, tak? Z otwarciem, z uzyskaniem licencji na prowadzenie działalności, wiele ludzi po prostu by odpuściło, a ja nie. Jednak myślę, że trudności czy wyzwania też mobilizują mnie do tego, że przecież ja sobie z tym poradzę. Ja muszę sobie z tym poradzić. A masz wady? Pewnie. Na przykład jakąś tam zdradzisz? No, na przykład właśnie moi rodzice uważają ten upór za bardzo dużą wadę. No i oczywiście można różnie na ten upór patrzeć. Czasami łatwo się denerwuję. No, czasami to jest tak, że niepowodzenia denerwują mnie, ale nie zniechęcają. Więc tak jak powiedziałam, to jest tak, że jak coś mi nie wychodzi, to jest raczej dobra, to teraz co zrobić, żeby wyszło. Czyli szukasz rozwiązań. Tak, szukam prawda? rozwiązań. Tak, ale się wkurzam przy tym, tak? To właśnie zaklnę, wkurzę się, tak, ale nie odpuszczam. No właśnie, bo kolejne moje pytanie, jak traktujesz niepowodzenia, ale częściowo już mi tutaj powiedziałaś, prawda? Tak. Że nie zniechęcają cię, tylko cię jeszcze bardziej motywują, tak? Tak. A dlaczego cię motywują? Co sobie myślisz, że właśnie, no nie wiem, inni dali radę, ja dam radę, czy na jakiej zasadzie? Jak to sobie w głowie tłumaczysz? Czy po prostu tak bardzo coś chcesz, że mówię, nie zniechęci mnie jakaś tam kolejny papier, tak? Tak, myślę, że właśnie jeśli po prostu coś bardzo chcę, to nie ma opcji, ja to po prostu muszę osiągnąć, tak? I wtedy po prostu mam tylko motywację do tego, żeby znaleźć ewentualnie inne rozwiązanie, tak? Nie z tej strony, to z drugiej, tak? Innymi drzwiami. Tak. Czy wiesz, wyrzucą mnie oknem, wrócę drzwiami, tak? Uważam, że jeżeli masz marzenia, to nie ma rzeczy niemożliwych. Musisz po prostu czegoś bardzo, bardzo chcieć. I wtedy to po prostu musi się spełnić. Wiele osób to powtarza, wielokrotnie jest to gdzieś powtarzane, nie wiem, w afirmacjach, w mantrach, ale to jak widać w praktyce, to tak to działa, prawda? Działa. Absolutnie. Ja uważam, że jeżeli właśnie coś sobie postanowisz, coś sobie zwizualizujesz, tak, ale musisz naprawdę o tym mocno myśleć, musisz naprawdę tego mocno chcieć, to się spełni. Ja jestem o tym przekonana i uważam, że jestem przykładem tego, tak? Oczywiście, że tak. Bo też znajomi czy rodzina mówią, chyba zwariowałaś. Jak usłyszeli o moim pomyśle przeprowadzki do Kenii, to masa osób powiedziała, zwariowałaś. To nie może się udać. Więc nie, że dostałam wsparcie, tak dziewczyno, idź po prostu, a jak się nie uda, to trudno. Nie, to pozwariowałaś. Czyli większość osób jednak było tak negatywnie nastawionych do swojego otoczenia. Ale był ktoś, kto cię wspierał? Ale zupełnie oczywiście. sama sobie z tym musiałaś radzić? Nie. To było też
no masa moich przyjaciół też, którzy mnie wspierali i to wspierali mnie przez cały czas, czy wspierają do dzisiaj. Takie wsparcie jest ważne? Ogromnie, ogromnie, ogromnie. No i też wsparcie rodziców, tak, którzy... Ale na początku byli od razu na tak? Czy to... Nie, ale znaczy tylko rodzice byli na nie, martwiąc się o mnie. To nie tak, że ci się nie uda, czy coś, tylko oni się po prostu potwornie martwili, że ja sama, bo wtedy byłam sama, tak? Ja po prostu sama spakowałam walizkę i przeprowadziłam się do Czarnej Afryki. I rodzice po prostu się straszliwie martwili, że coś mi się stanie, też mama na przykład strasznie się martwiła, że właśnie gdyby mi się nie udało, tak, gdybym straciła, bo przecież ja też włożyłam w to wszystkie oszczędności mojego życia, więc mama też się martwiła, a w jaki sposób ja zareaguję, czy w jaki sposób sobie poradzę, jeżeli mi się właśnie, jeżeli to wszystko stracę, tak? Więc też przekonywałam mamę, że jestem przygotowana też na taki scenariusz, że wszystko stracę i po prostu... Tak, byłaś przygotowana. Byłam. Bo czytałam też wiele książek o Afryce i wiedziałam, że no Afryka może być też okrutna, może być zaborcza i może się tak stać, że na przykład będę musiała wyjechać, nie wiem, w ciągu kilku godzin, dosłownie powiedzmy z paszportem w ręku, czy z małą walizką, jeśli uda mi się nawet zapakować, tak? Czyli postawiłam po prostu wszystko na jedną kartę. Ale jakby zakładałaś, że taka opcja może wystąpić, ale jakby nie skupiałaś się chyba na niej, prawda? Absolutnie nie. No właśnie. Po prostu wiedziałam, że coś takiego może być i jakby wiedziałam, że to nie, po prostu powiedziałam sobie, że w razie gdyby coś takiego się stało, to nie mogę się załamać, tak? Po prostu no, wrócę do Polski czy gdziekolwiek indziej i zacznę życie od początku, mając absolutnie cudowne doświadczenia. Super, super. To jest takie, wiecie, ja tutaj tak z psychologicznego bardziej punktu widzenia, to jest to, co Iwonka powiedziała, to jest jakby wzięcie pod uwagę takiej negatywnej opcji, jakby zaakceptowanie, pozwalamy zaakceptować to umysłowi, że to istnieje, no i potem to odpuszczamy, tak? A jak odpuszczamy, to się na tym już nie skupiamy, już mózg wie, że taka opcja może być, ale się nie na tym skupia, tylko się skupia na konstruktywnym działaniu, żeby wyszło. Dokładnie, prawda? tak? Absolutnie. Absolutnie. Super. No, w praktyce, widzicie, to tak działa, po prostu. No. A jak radzisz sobie z takim codziennym stresem? Właśnie jak coś Ci zdenerwuje, czy takie praktyczne sposoby na radzenie, nie wiem, muzyki słuchasz, no tu masz właśnie ocean i tak dalej. Dokładnie, idę na plażę. Tak. Zabieram moje psy i idę na plażę. Tak. Idę na plażę i mniej więcej po, nie wiem, no po 20-30 metrach po prostu jakiekolwiek właśnie, nie wiem, czy kłopoty, czy zdenerwowanie, czy wszystko absolutnie odpuszcza, mam jakiś nowy pomysł albo jadę na safari. Tak, też. To jest po prostu wow. Safari jest no właśnie natura i parki w Kenii. To jest coś, no znowu, czego nie da się, tego nie da się słowami opisać. To trzeba doświadczyć samych pewnych rzeczy, nie? Bo ciężko jest o tym mówić. Tak. Wierzę, że tak jest. A powiedz mi, Iwonka, jakie jest w ogóle Twoje motto życiowe, czy filozofia życiowa? Czym się kierujesz w życiu? Niektórzy mają jakieś takie swoje motta, jak na przykład o matko, jakiś przybita po trupach do celu. No na przykład, prawda? Są tego typu jakieś motta życiowe, prawda? Masz taką swoją... Wiesz Albo co? uczciwość popłaca, albo właśnie, no różne właśnie są takie... chciałam powiedzieć tak, tak, zdecydowanie, znaczy tak, ja, bardzo fajnie to ujęłaś, uczciwość popłaca. Ja uważam, że wręcz bym powiedziała tak, uczciwość do bólu, wręcz do bólu, że na przykład mogę nawet coś wziąć pod uwagę, że nie wiem, że coś stracę, czy przyjdzie mi za to słono zapłacić, ale uczciwość do bólu. Tak, żebym po prostu właśnie tego następnego ranka otworzyła oczy i spojrzała z radością w lustro. Tak. Czyli uczciwość w stosunku do samej siebie też w tym się mieści, prawda? Tak, ale również znaczy w stosunku do samych siebie, w stosunku do innych, bo niestety Kenia właśnie tak jak wspomniałam o tej korupcji, czy wspomniałam o wielu rzeczach, czasami łatwiej byłoby
szukać innej drogi, czy załatwić pewne sprawy, czy nie wiem jak to ująć, tak? Nie. I czasami to boli, czasami albo dużo kosztuje, tak? Może tak to powiem, dużo kosztuje. Ale to poczucie właśnie następnego dnia, że postąpiłam właściwie. Tak, że możesz sobie w lustro spojrzeć, tak, bez problemu żadnego. No i też bardzo, bardzo duża konsekwencja w działaniu, bo niestety też zdarza się, że no nie wiem, pracownicy się jakoś źle zachowają czy coś. Jestem bardzo ostra, bardzo wymagająca, nazywają mnie Kali mama. No i też no, nie ma przebaczenia, tak? Jeżeli wymagam od siebie 100% uczciwości i od innych również. A wytłumacz nam, co to jest to Kali mama? Dlaczego Kali? Kali to jest ostry. To jest taki właśnie, taka żyleta, nie? Że właśnie nie ma drugiej szansy. Aha, okej. No dobrze, a teraz... O, a powiedz mi jeszcze, jak na przykład dodałabyś otuchy tym, którzy boją się spełniać marzenia i boją się stawiać ze sobą? Co byś takim osobom na przykład powiedziała? To bardzo prostą rzecz, tak? Że moim zdaniem po prostu lepiej próbować realizować marzenia i nawet niech się nie uda, niż za ileś lat żałować, że nigdy się nie spróbowało, bo to jest porażka. To po prostu, bo tego sobie człowiek nigdy nie wybaczy, że się nie spróbowało. No sławetne powiedzonko YOLO, tak? You only live once. No tylko raz się żyje, prawda? Dokładnie. Przynajmniej w tym życiu. Wiele rzeczy może się nie udać, prawda? Z takich czy innych przyczyn. Ale w momencie, kiedy masz świadomość, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, spróbowałam, no ale nie wyszło, tak? No nie wyszło, nie udało się. Okej, nie ma sprawy. Ale wiesz, na przykład za 10-20 lat sobie siedzieć w fotelu jako stara babcia i pomyśleć, ale tego nie zrobiłam, tego nie spróbowałam. No to jest dopiero skóra. Też tak myślę, nie? To dopiero boli chyba wtedy, no nie? Dokładnie. Uważam, że trzeba po prostu żyć. Życie jest dokładnie, tak jak powiedziałeś, tylko jedno. I trzeba żyć absolutnie pełną piersią. Po prostu czerpać z tego wszystko, co się da. I nie żałować. Cudnie. A jeszcze takie jedno pytanie mam. Jak właśnie ty ze swoim partnerem łączycie taką mieszankę kulturową? No bo i Polska, i Kenia, i trochę hinduskich, prawda, korzeni. Więc jak to w ogóle sobie, albo może byś nam opowiedziała jakąś taką właśnie śmieszną historyjkę właśnie złączenia tych kultur gdzieś? To jest mieszanka dosyć wybuchowa. To nie tak, że wszystko właśnie idzie bardzo, bardzo prosto i łatwo. Czasami się kłócimy, czasami się sprzeczamy, ale myślę, że też z radością akceptujemy swoją inność, tak? Ja uwielbiam tą kulturę, jedzenie. Przy czym nie wiem, czy zauważyłaś, ale to właśnie wybrzeże, to nie tylko mój partner, ale właśnie całe wybrzeże Kenii jest niesamowitą mieszanką kultur, religii, smaków, wyznań, wszystkiego. I to, co mi się ogromnie podoba, to, że wszyscy tutaj żyją w nieprawdopodobnej harmonii, czyli obchodzimy z radością wszystkie święta, czy to Id muzułmański, czy to Wigilia nasza chrześcijańska, czy to święto światła takie prawdziwe hinduskie. Obchodzimy wszyscy razem. Im więcej powodów do świętowania, dokładnie tym jest lepiej, więcej prawda? powodów do świętowania, do dnia wolnego, do prezentów. I po prostu w ten sposób również żyjemy z moim partnerem. Powiem też uczciwie, że bez niego byłoby mi bardzo ciężko. A powiedz mi jeszcze, właśnie jak tutaj przyjechałaś, to jeszcze się nie znaliście, mówiłaś. A kiedy, o ile później go poznałaś? Rok później. Rok później, czyli rok byłaś tu sama. Rok byłam tutaj sama, już była budowa na pewnym stopniu, matko, była budowa już na pewnym stopniu zaawansowania. No to naprawdę było mi ciężko, bo był taki moment, że oszczędności już mi się skończyły. Wystąpiłam o kredyt na dalsze finansowanie budowy tu w Kenii. Tu w Kenii, dlatego że banki w
w Polsce czy w Europie odmówiły tego, powiedziały, że w ogóle nie ma takiej opcji, żeby zabezpieczyć kredyt na projekcie kenijskim. W związku z tym wystąpiłam do banku kenijskiego, który przyciągnął mnie po prostu nieprawdopodobnie, zanim tego kredytu w końcu udzielili, ale zajęło to pół roku. Było to naprawdę ciężkie pół roku w moim życiu, które nauczyło mnie nieprawdopodobnej pokory. Nauczyło mnie tego, że można żyć za dolara, bo rozpisałam sobie ten budżet, tą resztkę pieniążków, które mi zostało, właśnie żeby jeszcze przetrwać do momentu, kiedy żyłam za dolara dziennie. Szacun Iwonka, naprawdę. I któregoś razu już Podziwiam. byłam tak zmęczona, przyjechała właśnie moja koleżanka, tutaj też hinduska, mówi, już tak się tym wszystkim nie martw, chodź jedziemy po prostu, chodź jedziemy, taki swego czasu był taka ikona Diani, pub na plaży, który się nazywał Forty Thieves, chodź jedziemy tam na drinka, zapomnisz o tych wszystkich kłopotach. Pojechałyśmy i tam właśnie spotkałam się z moim partnerem. Tak to było. To było, tak. Czyli ta zła pasa zamieniła się już w coś fajnego, nie? Super, super. Z Iwonką mogłabym rozmawiać pewnie jeszcze dużo dłużej, bo tu jest dużo fajnych wątków, o których można by poruszyć. Tak naprawdę codzienne życie i właśnie relacje z ludźmi, takie, ale wiadomo, no nie mogę Iwonce zajmować aż tyle czasu. Iwonka w ogóle jest naprawdę bardzo zapracowaną osobą, zapracowaną kobietą. Naprawdę podziwiam w pełni. Ja jeszcze tylko parę takich króciutkich pytań do Iwonki i będziemy kończyć już, dobrze? Dobrze. Dobrze, to tak, takie top 10, że tak powiem, Iwonki. Najkrócej jak to możliwe, to próbuj odpowiadać. Kocham Kenię Za ten optymizm. Ulubiona potrawa to może być kenijska, niekoniecznie. A czy to mogą być owoce? Oczywiście. Maliny. Maliny! I Ale tak to są straszliwie maliny? ich mi brakuje. Zdarza się, Aha. ale bardzo rzadko. Na Wybrzeżu praktycznie nie, więc muszę pojechać do Nairobi i czasami śmiesznie wyglądam, bo wpadam do sklepu i po prostu pierwszy moment po odejściu od kasy to całe pudełko malin jest pożarte. Ojoj, ale mnie zaskoczyłaś, wiesz, ja myślałam, że powiesz jakieś mango, jakaś nie wiem co tutaj w ogóle, te Maliny. malinki. Aha, okej, super. Ulubione miejsce w Kenii? Może park, może... Nie, A może tutaj, po prostu... Tutaj. ja- Nie, tutaj. Po prostu tutaj. Tutaj. Sonrisa. Bez Sonrisa. dwóch zdań. Okej. Ulubiony typ lokalesa. Jaki to jest człowiek? O, tu mnie zabiłaś. No przede wszystkim uśmiechnięty. Wykształcony. Okej, No. super. No tak naprawdę już mi wcześniej to powiedziałeś właśnie, że ten optymistyczni, Tak. Uśmiechnięci, prawda? Okej. Ale że ważne też, że wykształcony. Z pomysłem na życie. Super. Ulubione kenijskie zwierzę. No na przykład w tych parkach bywając. A Słoń. może- Słoń. A dlaczego jeszcze dopytam? Nie, po prostu mogę właśnie jak jadę na safari, to dla mnie jest absolutnie największą radością obserwowanie słoni. Od najmniejszych do największych, poznawanie ich kultury są niesamowite. Są po prostu... To jest za krótki w ogóle czas, bo o słoniach mogłabym tutaj praktycznie, byśmy mogły kolejną godzinę Tak. rozmawiać. Są to nieprawdopodobnie inteligentne, wrażliwe zwierzęta z nieprawdopodobną pamięcią. Wiem, też słyszałam o tym, czytałam. Cudowne zwierzęta. Cudowne, absolutnie cudowne. Także słoń. Ale ta wielkość jego nie przeraża cię? Tak, co więcej, afrykańskie słonie są straszliwie niebezpieczne, więc trzeba też do nich podchodzić z wielkim respektem. To nie tak, że pojedzie sobie człowiek na safari i nie wiem. Nie, to trzeba też wiedzieć, w jaki sposób się zachować, bo może dojść do tragedii. Okej. A ulubiona roślina, bo wiem, że bardzo lubisz roślinki. O, matko! Też ciężkie pytanie, dlatego że kocham rośliny. Praktycznie tutaj wszystkie rośliny w ogrodzie zostały przeze mnie posadzone. Do tego mamy ogród warzywny, do tego mamy farmę, do tego mamy sad z ponad chyba 400 drzew różnych. Ale
Ulubione numer 1 to baobab. Tak myślałam. Nie chciałam podpowiadać, ale już tak myślałam. I to było pierwsze drzewo, które zasadziłam na działce, bo niestety po kupnie działki okazało się, że nie ma żadnego baobabu. Ulubiony kolor. Biały? Biały. Ulubiona piosenka albo zespół, może tu tych lokalnych zespołów, nie wiem, lubisz tą afrykańską muzykę? Lubię, ale nie jestem osobą muzyczną, więc to bardziej tak po prostu jak coś jest, nie wiem, na przykład na fali. W tej chwili nie wiem, czy zauważyłaś, że absolutnym hitem w Kenii jest Jeruzalema Dance, prawda? Wszędzie to słyszysz, wszędzie wszyscy tańczą, chociaż niestety mój zespół tutaj w Sondrysie jeszcze nie przygotował występu, ale może kiedyś. Okej. A na przykład ulubione kenijskie słowo albo jakieś powiedzonko? Masz takie? Albo fajnie brzmiące słowo? Okej, sała. Sała, sała. To znaczy dobra, czyli jak nasze takie potwierdzenie dobra. A, sała, sała. To już to słyszałam wielokrotnie, to sała, sała. A może jest jeszcze ulubione takie powiedzonko albo przysłowie, które właśnie może nawet tutaj z Kenii gdzieś usłyszałaś i zaadoptowałaś i ci się spodobało? Kenijczycy Sławetna Hakuna Matata? Ja tego Hakuna Matata to tak do końca nie lubię, tak? Bo to nie jest właśnie moja filozofia. Ja A raczej powiedz właśnie mi, co jestem to znaczy dokładnie to Hakuna Matata? że to nie ma problemu, że nie przejmuj się niczym, tak? I to ja nie do końca właśnie jestem taką osobą, ja jestem perfekcjonistką, w związku z tym ja raczej to Hakuna Matata to niekoniecznie, tak? Myślę tak, nie przychodzi mi nic takiego do głowy. Okej, super. Nie, jeżeli chodziło o polskie, to po prostu nigdy nie poddawaj się, O, tak? brawo. Nie poddawaj się. Nigdy nie poddawaj się, No no, matter takie what. piękne. Nie poddawaj się. No piękne. Tak na koniec. Ale jeszcze nie na koniec, bo jeszcze mam jedna króciutka, malutka rzecz, tak. Też tak króciutko. Gdyby Kenia była smakiem, to jakim byłaby smakiem? Pikantny. Pikantnym, okej. Gdyby Kenia była kolorem, to jakim byłaby? Mieszaniną błękitu i zieleni. A gdyby była odgłosem, to jakim? Ptaków i nocnych cykad. A gdyby była zapachem? Tego nie da się opisać, bo trzeba poczuć. Bo to jest jedyny unikalny zapach. Nie, tego nie da, tego absolutnie nie uda się ubrać w słowo. To trzeba poczuć. Okej. I słowo, które symbolizuje Kenię, to Dla mnie szczęście. szczęście. Wow. No pięknie. No nie no, już nic nie będę dodawać. Myślę, że na tym zakończymy. Nigdy się nie poddawaj i szczęście. Takie było ostatnie tutaj dwa najważniejsze przesłania Iwonki dla Was. Super. Dziękuję Ci, Iwoneczko, kochanie, bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. ślicznie. Było bardzo, bardzo miło. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Pa!